Cześć. Witamy Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj z trasy. Samochodowej. Jedziemy na Przełęcz Kowarską i z Przełęczy Kowarskiej będziemy startować na Okraj. Do schroniska na Przełęcz Okraj. Pokaż pogodę. Patrz tą pogodę. Słuchajcie, Zobaczcie. jest taka mgła. Dzisiaj traska znowu dla nas nieznana. Nie byliśmy. Chcemy sobie właśnie przejść na Przełęcz Okraj. Z Przełęczy Okraj wiadomo, że można iść na różne inne szlaki, ale my sobie dzisiaj tak lajtowo z Przełęczy Kowarskiej do schroniska Okraj. Także zapraszamy Was do oglądania. Już jesteśmy na Przełęczy Kowarskiej. Zobaczcie, w której znajduje się taki parking, można powiedzieć, chociaż tu widzimy obecnie jest to teren prywatny. A zobaczcie, tutaj z góry Przełęczy no widoki już widać. Jesteśmy na Przełęczy Kowarskiej, Zobaczcie. 727 metrów nad poziomem morza. A kierujemy się żółtym szlakiem, tu Wam pokażę. Nie wiem, czy widać teraz, bo słońce Schronisko jest. PTTK na Przełęczy Okraj. I będzie żółty szlak. I to nam, słuchajcie, Stąd ma zająć niby godzinę 1,5 godziny drogi. Trasa pokazuje mi na mapce godzina 40. Ogólnie rzecz ujmując, można dojechać do schroniska autem. Samochodem, ale my samochodem nie będziemy. Słuchajcie, doszliśmy już na takie rozdroże po małej takiej górce. Dalej będziemy szli żółtym szlakiem, ale tu po drodze zobaczyliśmy taką, jakby to nazwać, ziemianka. Bym to nazwał, bo troszkę w ziemi jest, drewniana. No widzę, że stan jest jej, no taki wiadomo jaki, zaraz Wam pokażę. No taki krytyczny. Straszny. Nie wiem, co tutaj było kiedyś. Może coś kiedyś właśnie było, że można było wejść i odpocząć. No teraz, zobaczcie, no mogło coś takiego być, ale ja wiem. Nie za bardzo, bo to coś za małe by było, za niskie. Nie wiem. Nie, ale no może być, że No może coś było takiego. Nie będziemy tu mówić. Nie wiemy. No zobaczcie, tu jeszcze dach obrośnięty. spokojnie. No ale no coś tu. Właśnie zrobione. Kiedyś coś się działo, tak? Tutaj. To mogłoby się dziać jeszcze, ale się nie dzieje. I co? Doszliśmy do takiego rozdroża, ale idziemy dalej idziemy żółtym szlakiem. No idziemy jakieś już, Z 20 minut, no nie, pół godziny. pół godziny. No to tak się mówi. Ale czas leci. Idziemy. A po takiej naszej 40-minutowej drodze no trafiamy na takie miejsce troszeczkę u boku lasu, z boku lasu, już nie idziemy u boku, z boku lasu i zobaczcie,
widać. Takie już pierwsze, no nie pierwsze, bo tam niżej, jak żeśmy zaczynali, też już coś było widać, ale spójrzcie. Co, gościk? Jak? Ani jednego człowieka na drodze. Ani jednego. Cisza, spokój. Teraz Piła dali chodzi. Piły, no, chyba jakąś wycinkę. Piła chodzi. Widoki są przecudowne. Pogoda świetna. Tylko iść. Mokro, my mokrzy No, i buty zmokły. Tak, buty mam mokre I też chyba zaczynamy- ja zmokłem. Wydaje mi się, Tylko ci się wydaje, ale co poza tym? asfaltówką. Czekaj. Wydaje ci się, że teraz będziemy szli asfaltówką, Tak, bo żółty szlak prowadzi właśnie teraz ulicą. Ale doszliśmy do takiego tutaj No tu jest takie placu, miejsce. odpoczynek. Odpoczynek Po- jest. No godzina. Godzina Po godzinie trasy. drogi naszej. I teraz tutaj, jak Gosia mówiła, jest droga asfaltowa, ulica jakaś, no, która prowadzi chyba, tak jak mówiłaś, bezpośrednio już chyba do tego schroniska. No tak, ale no kraju. pokażemy, no nie znamy trasy. No nie także znamy, nie znamy. Będziemy pokazywać dalej, ale teraz sobie tu chwilę odpoczniemy, napijemy się No trzeba się coś napić i pędzimy. Ale mówię, wydaje mi się, bo żółty szlak prowadzi tam drogą, zaraz wam pokażemy. Ale chyba będziemy lecieć trochę chyba ulicą. no to nie za dobrze, Będziemy bo to wychodzić dla z naszych lasu. nóg jest trochę nie za komfortowo, ale to jakoś damy radę. Ale słuchajcie, się zrobiło Ale gorąco. gorąco jest, powiemy wam, że pogoda naprawdę mega się zrobiła. Fajna. Dobrze, że szliśmy sobie tak w środku tym lasem, że tak słońce nas nie dosięgało za bardzo, omijało, chociaż mnie czy dotknie, czy nie dotknie. I tak konsekwencje potem ponoszę. Chodzi o mokry koszulek, biedactwo. No dobra, mistrzostwo. Dobra, my odpoczywamy. No i co, my już po takim malutkim odpoczynku. Bardzo Napiliśmy fajne się. miejsce, słuchajcie, żeby sobie właśnie usiąść, odpocząć i ewentualnie właśnie zaparkować. Zaparkować, nawet jak ktoś chce bliżej trochę tu podjechać, no to można i tu zaparkować. No darmowy parking jest tu bez No to jest żadnych darmowe, opłat. właśnie nic bez żadnego. I teraz słuchajcie, tak jak mówiłam wcześniej, idziemy drogą asfaltową. asfaltową, jak z tyłu Ulicą. widzicie, za nami ulicą. Ale to jest jakieś 400 metrów I potem gdzieś wchodzi się w las chyba, tak? i będziemy znowu Na szlak. schodzić na szlak. No niestety, kawałek musimy tu Przejść. przejść. Prawie dwugodzinnym takim naszym... Nie. Co, ale Szliśmy no odpoczynek tu. niecałe 2 godziny z jednym odpoczynkiem, oczywiście No. z nagrywaniem. Zobaczcie, bo ta droga właśnie na przełęcz, okraj, zimą zalecane są No łańcuchy na pewno na łańcuchy, opony. bo no jest ostro tutaj. No tutaj wyszliśmy z drugiej strony, żeby wam pokazać, jak się prezentuje schronisko. Parkingi są, żeby zaparkować. Także miejsce jest. Jak ktoś nie chce na pieszo, może samochodem, tam gdzie teraz pokazuję, jest parking. A powtarzam wam, znajdujemy się na wysokości 1046 metrów nad poziomem morza. No może do schroniska pójdziemy zobaczyć, okej. Wchodzimy do schroniska, zobaczymy, Pachnie. ale zapachy Bigos jakiś już mówią same za siebie. Dzień dobry. Aha, to takie miejsce. No fajne. No fajne jest, można usiąść. Czekaj, fajne tutaj Sobie. okno jest zrobione.
No troszkę miejsca jest. Ale pachnie. Ale zapachy, że trzeba coś zjeść chyba. O, patrz, tu jest pieczątka. Jest pieczątka. Zrobimy Nawet. sobie piecząteczkę. No jest. Czekaj, zobaczymy. No. Przełęcz Okraj 1046. Co tu schronisko? Widzisz? Dobry. Teraz właśnie ze schroniska Okraj będziemy tutaj przechodzić na stronę czeską. Pokażemy Wam, co tutaj możemy zobaczyć. Witamy w Kowarach, trochę wieje. Teren jest taki spoko. Parking, patrz, No mówiłem, masz 40 zł. Ale 40 zł. 40, no w barze dzień, kamper 90. No teren tu ładny jest. No jest dosyć spory Tego wszystkiego tu parking. No, teren prywatny tu jakiś jest. Tam są apartamenty. No i Może tu... na tu, ten stół pójdziemy gdzieś tam usiąść. no tak, idziemy na stronę czeską. A co to jest, Gosia? Czeską. Zobacz, aha, tu jest Jakieś wolne pokoje. Amelkowa chata. Domowa Domowa kuchnia kuchnia, i noclegi. noclegi. To tutaj. Amelkowa chata, kuchnia domowa. Jak tu ładnie, zobacz. Kuchnia domowa. Przełęcz, Okraj. Tu macie telefon, jakby ktoś sobie chciał Zarezerwować. A może my sobie zarezerwujemy? No, pięknie I jest. tak jak Ci mówiłam, możemy sobie iść stąd na Śnieżkę. No bo tu masz, tu nie jest jako ile będzie gdzieś, może niecałe 2 godziny i by się doszło na Śnieżkę, na pewno. Amelkowa chata, ale Amelkowa bardzo chata. ładnie. Bardzo ładnie tu jest, naprawdę. Jakiś krzyż. Tu można sobie usiąść, a może Czekaj, jakąś... zaraz zobaczę, co to jest upamiętnienia kogo. Ale Amelkowa chata jest tam dalej. A tu jest stulecia państwa polskiego. A, krzyż jakiś. Bo tu upamiętnienia. podobno się spotkali za swojego czasu prezydent Czech, no i oczywiście od nas prezydent Lech Wałęsa. No tutaj mieli właśnie spotkanie? mieli spotkanie, tak, na Okraju. Arek się przygotował. Tak, przygotował się, Zadanie. coś tam przeczytał. Pod tym krzyżem, pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. O, pięknie napisane. 11 listopada 2018, Janusz Kowalski, Baca. No, fajna sentencja. Słuchaj, Amelkowa chata jest chyba No tam to dalej. może być dane, bo tu Może jest, ten. no, chociaż tu są napisy Amelkowa chata. Tak, ale tu Ale- jest chyba noclegi, wiesz? No tu duch gór, Albo jest wiadomo, bar jakiś. i trzepa jakiś. Nie, chyba tutaj jest jakiś ten, wiesz? No ja mówię, że tu, Teraz bo patrz, sprawdzimy. pisze normalnie Amelkowa chata, to myślę, że tam Może coś dalej, się a tam napiło. jest tu Przełęcz Okraj, w ogóle numer telefonu, No tak, tam dalej. ale tam też jest bardzo fajnie, tam jest teren. Idziemy tam siąść? No nie wiem, czy tam możemy. Teren prywatny niby pisze, ale Dzień dobry. Czy my tu jakąś kawę dostaniemy? Możemy iść sobie usiąść tam. Możecie, ale to zamówienie No dobra, dobra, tylko się pytam. Maja. y, A jeszcze pytanie, kartą można płacić? Nie, Wow. Zaraz sprawdzę. A ile będzie kosztowała kawa? 10 zł. Ile? 10. 10 zł, to 2. To 2 będą. Dobra. Super. Tutaj można nocleg wykupić u Państwa, tak? Tak. Ile kosztuje nocleg Złotych ze śniadaniem. za jedną osobę? Za jedną osobę, jak więcej, jak na jedną noc. Jedna noc 120. Jedna noc 120, na jedną osobę, ze śniadaniem. Bez śniadania. Super. sobie tutaj zobaczcie, sobie przyszliśmy właśnie na to miejsce. Ale fajnie. Spójrzcie. Ale powiem Wam, że super jest miejscóweczka. Fajny teren w ogóle, nie? No fajny, Arkadiusz? fajny.
Tu sobie kawkę będziemy pili, jak widzicie. Patrz, jakie te jelonki tutaj. I dyby też są. I patrzcie tutaj, o. Raz, dwa, trzy, takie 4 chaty stoją. No. A tutaj ta chata, co teraz wam pokazuję, to jest ta właśnie chata Amelkowa. Ale to są wszystkie amelkowe. A tylko to chaty. wszystkie ma, ale tu pisze chata na okraju, tutaj z tej strony. Tak? Tak. Ta co pokazywałam właśnie chata Amelkowa, a ta tutaj chata na okraju. No ładny teren. Jest. Super. Bardzo mi się podoba. I słuchajcie, bo Gosia była tam się pytać, podobno... Ja wszystko nagrałam. A, Gosia nagrała, no to nie muszę wam mówić, ja tylko myślałem, że Gosia mi powiedziała, ale jak już wy też wiecie, no to nie będę się powtarzał. Okej. To my sobie kawusie będziemy. Widzę jakieś ciasteczka do tego. No, dostaliśmy ciasteczka i mleczko Dodane. masz jak chcesz, I bo ja nie mleczko. chcę. Dobra. My sobie siedzimy na kawce, a tu wyje nam. No coś, jakaś syrena. Nie wiem, no w końcu jesteśmy w górach też, nie wiemy co jest. Może coś dostali jakieś wezwanie, może tak to powiedzmy. Nie wiemy dokładnie. Tylko to co wy słyszycie też, że wyje syrena. No, wyje. Ale co z czym jest związane? Zobaczymy, co będzie Nie się wiemy. dalej działo. Ale No raczej pożaru to chyba nie ma. no myślę. tutaj No chyba coś- straży nie ma, ale no to jest Straży granica, nie? No to, Granica. a może... Może to nie u nas, może to w Czechach gdzieś tam z Czech jest, nie wiadomo, co nie, bo tu już jesteśmy praktycznie już jest... To nie o to chodzi, Cała tylko że ciężka co to prosta. jest za sygnał straży, czy może goprowcy może Goprowcy mają może mają, taki, tak, zgadza się. jak coś się może dzieje w górach, nie? Po prostu, wszystko możliwe, to co mówisz. No dobra, zobaczymy co będzie się działo dalej, to wam ewentualnie Oby nic. powiemy. Oby nic, no tak, oby nic, nie? Ale zobaczymy. A my sobie siedzimy, wypijemy kawkę i się zrobiło bardzo ciepło. I powiem wam, że tu jest bardzo ładnie. I jest niedaleko mała upa stąd. Ale nie wiem, czy nam się chce iść. Banda łupa goni trupa. To powiem wam, że tak jak Gosia wspominała, podczas naszej drogi to nie spotkaliśmy ani jednej osoby. No tam w tym takim punkcie na odpoczynek, co żeśmy sobie tam troszkę pili napoju chłodzącego naszego, to tylko państwo jedno byli, ale oni samochodem znaczy się, a tak po drodze to nikogo, sami żeśmy Nie, no szli. po szlaku Dopiero nie było tutaj nikogo. widzimy, że tutaj No, dochodzą. przeważnie tu chyba dojeżdżają. Dojeżdżają, nie? ale bardzo, No. powiemy wam, że bardzo dużo ludzi, tak jak żeśmy szli tutaj, ulicą tam, to bardzo dużo samochodów, to jednak widać, że ludzie samochodami tu Tutaj prędzej dojeżdżają. jak idą No i stąd na idą pieszo. na szlaki. Chociaż A? są też osoby, które też na pieszo też idą, No też. ale my akurat żeśmy nie spotkali. Znaczy, jak teraz dochodziliśmy, no to pan szedł. No szedł jednego pana, ale to wracał, to już prawie No, u góry no, było, to no. było prawie już na miejscu. No to tylko jedna osoba w sumie i to wracająca stąd. No, a tak to powiem wam, że no fajny szlak taki. Może nie jest jakoś widokowo. No widoków to tam sporadycznie, jak widzieliście, pokazywaliśmy wam tylko jak mogliśmy. Ale mówię, no nie zmęczyliśmy się, nie całe Nie, 2 godzinki nie. właśnie z Przełęczy Kowarskiej tutaj. Fajna droga w lesie i tu można odpocząć i zobaczymy. No ale tu jest fajnie, tu jest ładnie, przepięknie jest. Ja No. powiem przepięknie, bo jest No, naprawdę ładnie. bardzo ładnie jest. Ale zobaczymy, jak posiedzimy chwilę, wypijemy kawę, odpoczniemy, no to może się wybierzemy na tą małą upę. No, Zobaczymy, ile ile to stąd. stąd Zobaczymy, czy nam jest. się w ogóle będzie chciało. Ciało, czy co będziemy jeszcze mogli, czy chcieli po prostu Dobra, zobaczyć. dobra, dobra. Oby siły były. Dobra, Dobra. Wyłączamy się. I jeszcze jedno, słuchajcie, stąd tutaj z tego schroniska na Przełęczy Okraj jest bardzo, bardzo duża możliwość przejścia wyjścia na różne szlaki. szlaki. Można dojść na Śnieżkę, na Skalny Skalny Stół
jest bardzo dużo tutaj zimą, też bardzo dużo jest miejsca, takie wyciągi dla narciarzy, którzy jeżdżą i dla tych, co biegają. Nie widziałam tu wyciągów. No znaczy się, no są na pewno, bo to gdzieś... Zobaczymy, czy są, dobra? Bo on tutaj coś bajki pisze. Bajki pisze. Nie, no ale, Ale ja to sprawdzimy myślę, zaraz. że tak jest, ale na pewno tak jest. Nie śmiej się, bo na pewno tak jest, że zimą też po prostu jest ludzi po prostu Bardzo masakrycznie widzę tu dużo. Bo dużo ludzi na rowerach. na to rowerach widzę. to na pewno są też drogi rowerowe, ścieżki różne, to normalne, ale dla zimowego sportu tutaj tak samo, czy biegi, czy zjazdy Nie, też no można, pewnie, na tak. pewno. Na pewno, tylko sprawdzimy. Sprawdzimy. No, Gosia już tu, widzicie, paluszkami stuka. No, sprawdzimy. No, dobra. Dobra. Jak się pomyliłem, to się pomyliłem, a jak się nie pomyliłem, no to się cieszę bardzo. No i spójrzcie, jesteśmy już po stronie czeskiej. Miejscowość Mała Łupa. Zobaczcie tutaj, jaki stół ogromny. A tam dalej Mała Łupa to wysokość 1050 metrów. Tam Gosia stała. Aha, i tu takie, tu jest też wysokość 1050 metrów, a rozumiem, o co chodzi. Myślałem, że to coś innego ma wspólnego, ale nie. Karpacz Biały Jar, a to na rondo. I zobaczcie. A my tutaj. Jest tu Śnieżka. Jest ale Śnieżka. od strony czeskiej, Od czerwonym szlakiem idziesz. 7,5 kilometra. Nie jest tak dużo, To jest spoko. ci powiem. No, też miejsc parkingowych jest naprawdę dużo. Ale ładnie. A patrzcie, Gosia, tam Śnieżka jest. Spójrzcie, tam Śnieżkę widać. I to prawie mamy jak na dłoni. Tu byśmy do góry by się szło, idziesz tam w górę i dochodzisz na Śnieżkę. Kurczę, musimy się stąd wybrać. No, stąd tutaj przyjechać kiedyś. Ale wiesz co, można zrobić taki szlak z czeskiej strony, podejść, a tutaj iść czeską stroną. Znaczy się czerwonym szlakiem właśnie na Śnieżkę. Z Czech. Przychodzą nam wiadomości, że w Czechach jesteśmy. Ty, ale widać, to stamtąd będziemy jeszcze lepiej widać. Tak wam pokażę tutaj jeszcze taką migawkę, stąd tam jest jednak wyciąg. O, dobrze mówiłem. Gosia się śmiała ze mnie, ale jednak jest wyciąg, to i na pewno od strony Czech, tam to na pewno i są te, jest znaczy się możliwość zjeżdżania zimą na nartach. No zobaczcie, są fajne chaty, jakie drewniane, fajnie się prezentują. Spójrzcie. Patrz, jak za chwilę zobaczysz z tej perspektywy, jak fajnie widać ten stok, co wyciąg jest nad tym. Wiem, bo widziałem stamtąd. No tu spójrzcie, no to co kawałeczek, dosłownie kilka metrów od siebie są te chatki. I tu spójrzcie tam, co się z Gosią troszkę sprzeczałem, już wam pokazywałem. No jest wyciąg.
Tutaj Jednak jest. Coś, taki tunel, idziemy zobaczyć. No tam jest coś też, nie wiem co to jest też dokładnie. A tam jakby coś, jakaś wieża jest. Jest coś tam w oddali. No jedynie to widoki, co jesteśmy to na kraju, to tutaj na Śnieżka. przełęczy. Śnieżkę to mówiłem, że No widać super. bardzo ładnie. Widać ją tak z tej strony, nie? Mhm. Idziemy zobaczyć tam, co to jest ten niebieski tunel. Także słuchajcie, na pewno powiemy wam, że warto tutaj zawitać, czy samochodem, czy jeżeli ktoś chce na pieszo od Przełęczy Kowalskiej można żółtym szakiem bezpośrednio dojść. Ale rogi mają, no. No to byk. Jeden na pewno tam widzę. No tutaj taki widać tunel, bo taki taśmowy wyciąg krótki. Taki zabudowany. Zabudowanie, tak. Tu jest jakaś chata Hradeczanka. A, tu są chaty takie, o, jest. Też coś można. Całosezonowe wszystko. Jest browar. Tu tak, tu spójrzcie tam, stamtąd szli. Tam po prawo. O, tu zaczyna się historia nowego browaru Trautenberg. Ważymy piwo tradycyjnym sposobem, bez filtrowania i pasteryzacji. Ciekawe, czy można kupić, ja bym kupiła na spróbowanie do domu. No to zobacz. Zobaczymy. Tu się... No tu zobaczcie, tu się piwo śnie miejsce, No tu fajnie. gdzie piwo powstaje. Tylko zamknięty. Jest restauracja. Można toalety. O. O. Takie nasze. A jeszcze tak. Aha, okej. Litr. 44 zł. Tylko w sumie to... Aha, tu mamy opisane. Jest to jasne piwo. No jest po polsku napisane No też. jest wszystko, nie? W językach jest, I tutaj nasz język jeszcze- też jest. No to dobra, no to No to jak weźmiemy, jest jedno, nie? można wziąć, spróbować. To właśnie Gosia już idzie z piwkiem. Ale silne! Sobie kupiliśmy, oczywiście wypijemy w domu, bo jesteśmy samochodem, to nie będziemy pili teraz. I co? Jakie kupiłaś piwo? Wiesz co? Nie. Bo tam jest 5 rodzajów. Ale to jakieś ich tu czeskie, tak? No to jest z tego tutaj, nie? Z tego tutaj, co z ich tego Wam pokazuje browaru. teraz, tu co robią. Tak, chcę spróbować. Co pokazywaliśmy Wino was? wzięłam na wynos. Tu jest wszystko opisane. Ale jakieś nie, ale. No to już ocenimy sobie w domu, jak ono Tak, smakuje. no zobaczymy w domu. Zapłaciłam A ile zapłaciłaś? 124 korony. To na polskie. To by było przy... Nie wiemy teraz jak korona chodzi, bo nie byliśmy dawno w Czechach. A jak ty tam wlazłeś?
Tam naokoło. Zaraz pokażemy z bliższa piwo, jak Gosia dojdzie. I zobaczcie, tu już Gosia przyniosła. Jak chcecie na wynos, dostajecie w Ale takich zimno fajne. Tak, pojemnikach. litr tu Litr. jest, nie? No litrowe. nie wiem, to jest jakieś, bo to była numeracja, wziąłam 10, ale To może jakieś. tak, to tu będzie widać. To różne są rodzaje No są gatunki różne tam piwa. o smaku to jest o smaku, jak z tego co czytałam, to jest smaku jakimś tam takim troszeczkę jakimś miodowym, a później w goryczkę przechodzi, czy coś takiego. Ma alkoholu 4,1 No to tak względnie wystarczająco. Powiem i to jest szczerze. właśnie z Małej Upy, tutaj stąd, z tego browaru. To No, pamiętajcie. super miejsce. I tam też można zjeść. To pamiętajcie, jak tu będziecie, no to warto tutaj zajść na Małą Upę i jest piwiarnia, gdzie jest robione piwo. I czy jest dobre? Na pewno jest dobre. My nie będziemy teraz, jak wspominałem, próbować, tak, bo to nie, bo ja jesteśmy samochodem. To już my sobie ocenimy je w domu, ale ludzi jest sporo, to myślę, że tam, gdzie ludzi jest sporo, no to też jest i dobre jedzenie, bo można zjeść i napić się piwa. Tak, Gosia? Tak, spróbujemy w domu W domu. piwo, nie? No to dobra. A, To musimy- chwilę sobie tu odsapniemy No, co? i my będziemy pomalutku kierować się w drogę powrotną do samochodu. No ale troszeczkę jeszcze tu posiedzimy. Ale jeszcze dodam, naprawdę, uwierzcie, że krajobrazy tutaj są przepiękne. Jak tu będziecie. Naprawdę, tak jak wspominaliśmy, warto tu przyjechać. No to co? Pijemy, ale nasze napoje, bezalkoholowe. No, ale ten fajna buteleczka. Fajna butelka, do czego się zawsze przyda. No to już wiemy, to za to piwo zapłaciliśmy na polskie 21 zł za litr piwa. No, dużo. Tylko, że no troszkę Zobaczymy. sporo mi się wydaje. Oto litr piwa to mamy 2 kufle. No. To są 2 kufle. Chociaż. To byśmy mieli Po po 10. 10,50 za piwo. Nie, tak sobie. No to tak, no tak jakbyśmy u nas też sobie piwo wzięli, pół litra piwa, to tak do 10 zł zapłacisz, tak? Nie, nie. No też. Nie jest tak drogo, nie? No to jest jeszcze piwo, dodamy, że to jest piwo tutaj jakieś Browar. ich z browaru, jakieś, co oni tutaj je robią sami, no to no może tanio, może drogo. Chociaż piwo w Czechach to nie jest teraz takie tanie, znowu jak było kiedyś. Ja Kiedyś nie wiem, było tańsze. ile u nas kosztuje piwo takie nie wiem, w knajpie, tak? No tak jakbyśmy chcieli Ile dotknąć. kosztuje? No nie wiem, no mówię do 10 zł, nawet do więcej, 11-12 zł kupisz. Zależy gdzie. Zależy gdzie kupisz. No nie będę tutaj sugerował się marketami typu Biedronka, Lidl, czy tam Aldi, czy inne, tak. No to już jak wiecie, Gosia dała 21 na polski złotego za litr piwa z tej tutaj, gdzie teraz właśnie odpoczywamy, browarni. Wiemy wszystko. Byliśmy już na Przełęcz Kowarską. Z powrotem oczywiście wróciliśmy. Jest godzina 14:40. Powiem wam, że 13:10 żeśmy jeszcze siedzieli. siedzieli. No trochę raz żeśmy odpoczęli tam, jak żeśmy wracali u góry, żeby się coś napić i szybko żeśmy zeszli. Powiemy tak, no szlak stąd, jakbyście tutaj stawali, tu gdzie my teraz, jest szlak żółty. Cały czas się idzie żółtym szlakiem do samego końca, na okraj, na schronisko PTTK. Tam oczywiście dla nas, myślę, że widoki, wszystko kurde bomba, naprawdę Powiem wam, superowe. że my jesteśmy z tych stron I po tu prostu pierwszy się raz. dziwię, dlaczego ja tam jeszcze Nie nie byłam byliśmy. wcześniej. No ale jednak jakoś się nam udało Na pewno tam zawitać. wrócimy. Tak, Na pewno tam wrócimy. tak. Nawet chyba na parę dni, żeby tam się blokować, tak, zostać I na nocę. zrobić sobie właśnie szlak na Śnieżkę, Na Śnieżkę. i na Skalny Stół stamtąd. Tak, zgadza się. Także naprawdę, no, mega miejscówka. Miejscówka super. I powiem tak, że po stronie czeskiej tak jest ładniej. No ładnie no jest. właśnie Lepiej tutaj widoki, no też, ale, no. no ale tam już od strony czeskiej jest po prostu No widoki są tak, ładniejsze.
najważniejsze. Mała Upa w ogóle, Z małej Upy. miejscowość jest bardzo ładna, tam jest właśnie dużo różnych takich restauracji, knajpeczek, no i wiadomo, no i w sezonie zimowym. Zimowy można, wyciągi są faktycznie narciarskie. są te wyciągi do... Zgadza się. Dobra, Arek miał rację. No, miał, chociaż raz miał rację. No także, dobrze. my jeszcze napiszę wam gdzieś tam, czy nam piwo smakowało. Smakowało, no właśnie, no to już Ale to napiszę. w domu już na No. spokojnie sobie spróbujemy tego piwka. My dziękujemy Dziękujemy wam za oglądanie. za oglądanie do końca. Zapraszamy tych, którzy nie oglądają, żeby oglądali. Jak można zapraszać tych, co nie oglądają, żeby oglądali? Wejdą. Dobra, Także dziękujemy jeszcze raz. dziękujemy. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, trzymajcie się. Do następnego spotkania z nami.